Witam serdecznie w następnym wideo poradniku dotyczącym ćwiczenia w programie Revit. Aby rozpocząć ćwiczenie, klikamy na nowy, następnie szukamy szablonu, który będzie dostępny w opisie do tego filmu. Przechodzimy do odpowiedniej ścieżki. Przypominam, że w Revicie istnieją trzy różne pliki: RTE, czyli Revit Template, RVT, czyli Revit Project i RFA, czyli Revit Family. W Revit Template, który teraz będziemy z niego tworzyć nowy projekt, są różnego rodzaju wczytane już gotowe rodziny. Ściany, drzwi, okna, różne przegrody stropów, dachów, poustawiane warstwy, kreskowania, szrafowania, kolorystyka, wyświetlanie. W opcjach, które były widoczne, można było ustawić ilość kopii zapasowych, które będą zapisywane w folderze z projektem. Warto ustawić przy większych projektach około 10-15 kopii zapasowych. Przy mniejszych projektach wystarczy około 3-5 kopii. Będę pracował w ten sposób, że po lewej stronie mojego widoku będę miał właściwości Properties, po prawej przeglądarkę projektu Project Browser. Jeśli ktoś chce dokładnie dowiedzieć się, jak działa cały interfejs i dlaczego moje właściwości są z lewej lub z prawej strony, jak je włączać i wyłączać, odsyłam do innego filmu o interfejsie w programie Revit na naszym kanale na YouTube. Rozpocząłem modelowanie od stworzenia siatki konstrukcyjnej, przechodząc do zakładki Architecture lub Structure, architektura lub konstrukcja. Przechodzę po prawej stronie do narzędzia siatka, następnie tworzę jedną siatkę. Pierwszy element siatki będzie miał numer 1, następnie zaznaczam taką siatkę. Następnie po zaznaczeniu u góry na zielonym tle włącza mi się pasek z różnymi nowymi opcjami w panelu Zmień i odpowiednio po zaznaczeniu mogę skopiować z odniesieniem. Zaznaczam jeden element i następnie go kopiuję. Tutaj zaznaczyłem kilka elementów i przeniosłem je na prawo, aby mi nie przeszkadzały w trakcie modelowania. Tworzę siatkę prostopadłą do powstałej, czyli klikam raz, następnie drugi. Odklikuję Escape'em, wychodzę kilka razy, tak aby nie było nic zaznaczone. Klikam raz na A, następnie drugi raz, aby móc umożliwić zmianę litery. Następnie kopiuję kilka razy w dół i zauważmy, że litery zmieniają się po kolei wraz z tym, jak je na początku nazwałem. Jeśli nazwałbym ją na C, następna byłaby D i tak dalej. Więc w zależności od tego, jakie mamy potrzeby i gdzie projekt zaczynamy, możemy odpowiednio nazwać nasze osie. Dwie osie nie mogą mieć tej samej numeracji. Przyjmijmy, że pionowe mają numerowaną nazwę, poziome mają literową. Zaznaczyłem jedną z moich osi i następnie przyszedłem do zakładki Edytuj typ, Edit Type, gdzie mogłem zmienić, w jaki sposób pojawiały mi się zakończenia osi i włączyłem Pokaż zakończenie osi. Przechodzę do zakładki Opisz, następnie przechodzę do wymiaru wyrównany. Klikając na poszczególny element osi, tworzy mi się wymiar. Jeśli chcę zaakceptować, klikam na białe tło. Przechodzę do zmiany skali, zmieniam na 1:200 i zmienia mi się wielkość mojej numeracji oraz zakończenia osi. Przechodząc następnie do skali, przełączę na 1:100 i w ten sposób zmienia mi się wielkość, więc mogę nawigować, zmieniać. Odpowiednio też po wstawieniu na arkusz będzie w ten sposób tworzona wielkość danego elementu. Przechodzę do zakładki Architektura, tworzę ścianę konstrukcyjną. Ściany konstrukcyjne to są ściany, które są stanem surowym naszego budynku, czyli warstwami nośnymi. Ściany działowe, na przykład ścianki działowe z cegły, będziemy tworzyć jako architektura. W zakładce Architektura jako ściana architektoniczna. Widzimy, że w templacie mam wpisanych kilka warstw, kilka ścian o różnych warstwach. Będę mógł je używać do tego, aby odpowiednio je stworzyć. Przechodzę do zakładki Architektura, wybieram odpowiednią ścianę, wybieram, jak powinna być rysowana na wysokość, do poziomu pierwszego, Location Line, czyli położenie linii, Core Center Line, czyli środkiem warstwy nośnej. Następnie klikam lewym przyciskiem myszy w miejsce, gdzie chcę rozpocząć modelowanie mojej ściany i następnie klikam dalej, tam gdzie chcę mieć zakończenie, czyli między osią 1 a 5, następnie od 5 do D, od A do D, następnie do 3 i tak dalej. Klikam po kolei, tworzą mi się w łańcuchu. Jeśli już nie chcę modelować, wyłączam modelowanie Escape'em. Przechodzę z prawej strony do zakładki Południe, będę mógł zobaczyć elewację. Moja ściana, widzimy, że jest od poziomu 1 do poziomu
2. Mogę zmienić nazwy tych poziomów klikając lewym przyciskiem myszy. Zwykle zaznacza się poziom raz, klikając lewym przyciskiem myszy i następnie klikając drugi raz na mój poziom będę mógł zmienić jego nazwę. Tak samo mogę wysokość zmienić poziomu. Odpowiednio jeśli ściana była narysowana od poziomu 0 do poziomu 1, mogę stworzyć sytuację, w której one będą dowiązane do poziomu, czyli rysując ścianę od poziomu 0 do poziomu 1, one są dowiązane, tworzę wiązanie i zmieniając wysokość mojego poziomu na elewacji, będzie zmieniona wysokość ściany, czyli z 3 do 6 i z 6 do 3. Przechodzę do zakładki elewacje i mogę przenazwać odpowiednią elewację. W tym wypadku będę przenazywał na język angielski, tak aby pokazać Państwu, że mogę dowolnie sobie manewrować nazwami odpowiednich arkuszy. Jeśli ściany nie będą się wyświetlały lub nie będą widoczne, należy przejść po lewej stronie obok skali, są 2 przyciski i tam przycisk dotyczy, jeden jest wysoki stopień uszczegółowienia, średni lub niski oraz ukryte linie lub cieniowany sposób wyświetlania. Przeszedłem do zakładki u góry, otworzyłem kilka okien i wyciągnąłem lewym przyciskiem myszy, przechodząc do krawędzi ekranu mój widok. Następnie z lewej strony mam otworzony poziom 0, z prawej strony mam otworzony widok 3D. Zaznaczając na poziomie level 0 moją ścianę, podświetla się na niebiesko i następnie jest wyświetlana też na widoku 3D. Jeśli ją skopiuję, najlepszym sposobem na kopiowanie elementów jest najpierw zaznaczenie danego elementu, potem włączenie opcji kopiuj i następnie skopiowanie do odpowiedniego miejsca. Tak samo opcją przesuń jest najłatwiej się posługiwać, czyli zaznaczam dany element, u góry pojawia mi się na zielonym tle pasek po prawej stronie z nowymi opcjami, z lewej strony są opcje standardowe i klikając raz odpowiednio przesuwam na lewo lub na prawo. Dosuwam niebieskimi punktami do osi odpowiednie elementy, czyli zaznaczając ścianę pojawiają mi się 2 punkty na górze i na dole i mogę odpowiednio przeciągać lub dociągać moją ścianę. Jeśli zaznaczę ścianę, pojawia się też wymiar aktywny i wpisując w wymiarze odpowiednią wartość, który jest na niebiesko, ściana mi się do tego momentu dosunie, czyli będzie miała wartość 400. Jeśli wpiszę 400, czasami pojawiają się różne opcje, różne komunikaty, więc tak jak teraz widzieliśmy, był komunikat, który dotyczył skasowania wiązań pomiędzy ścianami. Nie mogłem przesunąć jej, ponieważ było wiązanie, więc czasami warto takie komunikaty sprawdzić, czy występują i w tym wypadku musiałem włączyć odłącz, aby odpowiednio przesunąć ścianę. Tworzę teraz następną ścianę, czyli kliknąłem architektura, konstrukcja lub mogę też zaznaczyć dany element i u góry włączyć opcję utwórz podobne. Po utworzeniu podobnego tworzy mi się narzędzie, które utworzyło ten element i następnie mogę rysować ten sam element, który wcześniej zaznaczyłem. Skrót CS. Utwórz podobne. U góry w środku ekranu znajduje się opcja utwórz podobny, create similar. Odpowiednio ustawiam ścianę tak jak na rysunku, dociągam je, widzimy, że też łapie mi tą ścianę, klikam raz i drugi. Jeśli w niedobrą stronę mam stworzoną ścianę, na przykład izolacja jest od wewnątrz, spacją ją odwracam. Spacją odwracam. Klikam, wszystkie się łączą, powtarzam, jeśli nie pojawia się szrafowanie, należy przejść obok skali na dole do opcji średni stopień uszczegółowienia lub wysoki. Pierwsza ikonka po lewej stronie na samym dole. Wybieram inne ściany, tworzę ścianę prawdopodobnie działową, czyli przechodzę do architektura. Następnie wybieram porotem działowe 11,5 i klikając w odpowiednie miejsce rozpoczynam modelowanie mojej ściany. Klikając raz, następnie drugi, mogę stworzyć pokoje i wydzielić przestrzeń, która wcześniej stworzyłem jako stan surowy. Widzimy, że też pojawia się wymiar, czyli wiem, jak długa jest ta ściana. W zależności od tego, jak jestem odsunięty od monitora, czy jestem blisko, czy daleko od projektu, odpowiednio jest ustawiany przeskok, czyli jeśli będę daleko od projektu, przeskok będzie co 100 cm, na przykład jeśli będę bliżej, będzie co 10 lub co 2. Widzimy, że odpowiednio operuję niebieskimi punktami i dociągam ściany tak, aby tworzyły przestrzeń, w której będę mógł umieścić pokój. Widzimy, że stworzyło się też wiązanie. Jeśli mam sytuację, w której jest stworzone wiązanie i nie chciałbym, żeby ściana, którą przesuwała się też ta druga, muszę ją odpiąć, czyli odsunąć niebieskim punktem i następnie przesunąć ją na lewo.
Zaznaczyłem kilka ścian, z kontrolem zaznaczam kilka ścian, lewy przycisk myszy i następnie jak z kontrolem zaznaczę kilka ścian, mogę je przesuwać strzałkami lewo-prawo lub odpowiednio narzędziem przesuń, czyli lekkie przesuwanie, takie luźne, to jest lewy przycisk myszy, przytrzymuję i przesuwam lub narzędziem przesuń. Proponuję używać narzędzia przesuń, czyli skrót MV. Wpisujemy z klawiatury bez potwierdzania Enterem ani spacją, po prostu wpisujemy MV i w ten sposób będę mógł używać narzędzia przesuń. Zaznaczam naszą ścianę działową, klikam na utwórz podobne CS i w ten sposób tworzę tą samą ścianę w innym miejscu, więc już nie muszę szukać w opcjach architektura mojej ściany. Klikam lewym przyciskiem myszy, następnie drugi raz i trzeci i w tym miejscu zakończę ją. Jeśli chciałbym ją wyrównać do lica, klikam AL, czyli do czego co. Klikam na miejsce, do którego chcę wyrównać, czyli do tynku i następnie przesuwam moją ścianę narzędziem wyrównaj AL, czyli klikam do czego co, czyli klikam raz na element i następnie drugi raz na drugi element. Można też najechać na daną opcję, przytrzymać lewy przycisk myszy nie klikając, wtedy się pojawia komunikat o tym, jak to narzędzie działa, jest krótki opis, więc może warto w ten sposób czasami też takiego narzędzia się nauczyć. Widzimy, że te ściany tworzą się trochę za wysokie, więc zaraz pewnie je zmienię, będę mógł zmienić je po utworzeniu, więc też nie należy się przejmować tym, że na początku te ściany są za wysokie, można robić coś na początku bardzo szkicowo i następnie zmieniać wysokości, na przykład zaznaczę potem je wszystkie i zmienię wiązanie góry do poziomu 1. Widzimy, że tutaj zaznaczyłem sobie oknem z lewej do prawej i po zaznaczeniu poszczególnych elementów mogę je przesunąć do góry. Mogę zwymiarować sobie taką kuchnię i ustawić odpowiednie wartości, tak aby według warunków technicznych odpowiadało nam. Przesunę tak, aby było 60, 120, 60 albo więcej. Czyli przesunę do góry prawdopodobnie o 40, czyli klikając gdzieś raz, klikam drugi raz i wtedy odpowiednio mi się to ładnie poszerzy. Zostawiłem już w ten sposób, czyli jest 160. Mogę złapać wymiarem, czyli klikam DI, wymiar DI i tabulacją szukam czego, co chcę zwymiarować, czyli najeżdżam myszką i tabulacją szukam tego, co chcę zwymiarować, czyli lico, czy oś, czy środek ściany i po odpowiednim wybraniu tabulacja się nie trzyma, tylko się klika w tabulację. W ten sposób będę mógł odpowiednio wybrać dane elementy, do których chcę coś przyciągnąć lub chcę coś zwymiarować. W rysunku, w szablonie już mam przygotowane modele, które będę używał w tym projekcie, więc zaznaczyłem je, one są zgrupowane i odpowiednio umieszczam w danym miejscu, tak aby trochę łatwiej przyspieszyć projektowanie Państwu. Czyli przesuwam sofę do miejsca, w którym chcę, aby była. Używam narzędzia Align, czyli klikam AL, następnie na lico ściany i później na element, który chcę dosunąć do tego miejsca, czyli do lica ściany. Środkowy przycisk myszy to jest pan. Zaznaczam lewym przyciskiem myszy. Z kontrolem dodaję zaznaczenie, z shiftem odejmuję, przypominam. Będę tworzył następnie ścianę. Po utworzeniu ściany należy też przeczytać ten pasek u góry, który jest na szaro i tam wybieram na wysokość, do jakiego piętra będzie tworzona ściana. Widzimy po prawej stronie na 3D, jak się stworzyła, jest niższa niż działowe, bo w działowych nie wybrałem wysokości, do której powinny być stworzone. Następnie przechodzę do zakładki architektura, drzwi i dodaję drzwi, klikając lewym przyciskiem myszy. Jeśli chciałbym odwrócić drzwi, naciskam spację lub strzałki, które się pojawiły. Także niebieskie wymiary, jeśli się pojawiły, mogę drzwi odpowiednio dosunąć, przesunąć. Z shiftem i środkowym przyciskiem myszy obracam w 3D i mogę oglądać mój projekt. Z prawej strony do lewej oknem, jeśli zaznaczą mi się wszystkie elementy, wystarczy, że okno przetnie je. Z lewej strony zmieniłem top constraint, czyli wiązanie góry na level 1, czyli na wysokość 1. Zaznaczam mój poziom na przykład też na 3D i mogę zmienić jego wartość, więc widzimy, że zmieniając coś w 3D zmienia się też na elewacjach, na rzutach, więc jeden model wyświetlany na różnych widokach jest ze sobą powiązany. Wszystkie elementy też ułatwiają nam modelowanie, ponieważ jeśli ja zmienię coś na poziomie, jeden też w 3D mi się zmienia, więc nie muszę aktualizować modelu, więc jest zmiana na żywo. Po zaznaczeniu danego elementu, na przykład drzwi, mogę zmienić te drzwi na inny typ. Typ, czyli rodzaj tych drzwi, czy z oknem, czy bez okna, czy drewniane, czy stalowe, czy podwójne, czy pojedyncze, czy rozsuwane, czy szklane, więc mogę te drzwi odpowiednio zmienić ze względu na własne potrzeby.
Klikając w ścianę lewym przyciskiem myszy, pojawia mi się sytuacja, w której te drzwi są w niedobrym miejscu, bo wystaje ościeżnica, więc będę musiał zaznaczyć takie drzwi i zmienić im parametry. Należy przyzwyczaić się do tego, że każda rodzina trochę ma inne parametry i należy nauczyć się posługiwać takimi drzwiami, więc zaznaczamy je i z lewej strony zmieniłem prawdopodobnie głębokość węgarka. Odległość ramy od lica to się nazywa w tym wypadku. Te parametry tworzy projektant, który tworzy taką rodzinę, więc można dowoli sobie nazwać. W innym wideo poradniku pokażemy, w jaki sposób takie rodziny tworzyć, jak tworzyć rodziny drzwi, okna lub też w jaki sposób tworzyć nowe przegrody. Tutaj już w pliku jest większość gotowe, ponieważ to ćwiczenie powinno Państwu pomóc w szybki sposób stworzenia naszego budynku przed zajęciami, które prowadzimy. Zapraszam także na naszą stronę internetową, gdzie jest dość dużo informacji na temat naszej działalności, o prowadzonych warsztatach, piszemy artykuły, także uczestniczymy w różnych konferencjach. Warto przyglądać się materiałom, które w różnych miejscach tworzymy. Też są portfolia uczestników naszych szkoleń, więc warto przeglądać takie portfolia i sprawdzić, w jaki sposób oni rozwiązywali takie problemy, z jakimi Państwo mają do czynienia, na przykład przy tworzeniu takiego wideo poradnika. Też zapraszam na platformę Blended Learningową, na której różne wideo poradniki znajdują się i towarzyszą Państwu w trakcie szkolenia stacjonarnego, które odbywa się na naszych salach komputerowych w całej Polsce. Staram się teraz wstawić okno, czyli klikam na zakładkę architektura, okno, window i w ten sposób klikam w ścianę i sprawdzam, czy okno się wstawiło. Jeśli okno się wstawiło, mogę strzałkami poprzesuwać, odpowiednio zmienić głębokość węgarka, szerokość węgarka, dopasować do własnych potrzeb. Teraz zmierzę, jaka jest głębokość mojej warstwy nośnej, skrót DI 27 cm. Mogę zaznaczyć taki wymiar, przesunąć go kropką i w ten sposób upewnić się, że tam mam wpisane 27 i tutaj we właściwościach zmienię głębokość na 17, więc odpowiednio dosunę moje okno do lica zewnętrznego warstwy nośnej. Widzę, że tutaj chyba źle przymiarowałem, więc jest prawdopodobnie ustawione zaokrąglenie do pełnych wielkości, więc 26,5 nie wyświetla. Jeśli ktoś by chciał zmienić takie wyświetlanie, musi przejść do zakładki zarządzaj jednostki projektu lub skrót UN. Widzimy, że swobodnie mogę zaznaczyć takie okno i przesuwać je lewo, prawo. Przechodzę do zakładki teraz Modify, zmień i następnie klikam w opcję malarz typów. Klikając na okno raz, potem klikam na następne okno i to okno powinno nabrać tych samych właściwości razem z parametrami, to, które było wcześniej wskazane. Dosuwam, czyli łapiąc węgarek, dosuwam narzędziem przesuń MV skrót do danego elementu. Najlepiej, tak jak jeszcze raz przypominam, zaznaczyć dany element, następnie włączyć opcję przesuń. Nie odwrotnie. Jeśli chcemy odwrotnie tego używać, należy przejść do zakładki zmień, następnie włączyć narzędzie przesuń, później zaznaczyć dane elementy, które chcemy przesunąć, zatwierdzić Enterem i wtedy możemy przesunąć. Więc myślę, że krótszym, lepszym sposobem, szybszym jest zaznaczyć najpierw elementy, które chcemy przesunąć lub zmienić je lub skopiować lub obrócić. Czyli zaznaczamy, następnie przechodzimy do zakładki przesuń i automatycznie jak włączę przesuń, wtedy mam możliwość przesunięcia elementu już bez potwierdzania Enterem. Zaznaczyłem jedno okno i skopiowałem, więc mogę kopiować z odniesieniem, czyli kliknąć gdzieś niekoniecznie w element, czyli gdzieś w białe, potem kliknę raz i na przykład u góry w pasku, jeśli będę miał włączoną opcję wiele, czyli multiply, będę mógł wiele razy kopiować to okno. Nie skończy mi się kopiowanie okna. Zaznaczam jedno okno i zmieniam mu typ, czyli jest trochę mniejsze. Będę musiał też zmienić jego parametry, które wcześniej wprowadzałem, czyli szerokość i głębokość. Pamiętam, że głębokość węgarka była 16,5, bo ściana jest ta sama dookoła mojego budynku. Przechodzę do zakładki architektura, ściana, przechodzę do ściana architektoniczna i następnie wybieram ze ścian witrynę. Witryna to jest taka ściana, która może być umieszczona w ścianie nośnej, na przykład w stanie surowym i wycina mi odpowiednio okna. Ta ściana kurtynowa jest tak stworzona, że ma podziały pionowe i poziome oraz wypełnienie. W tym wypadku podziały są słupkami, a wypełnienie jest szkłem. Można też odwrócić. Na przykład wypełnienie może być płytami betonowymi,
a podział może być szparą pomiędzy nimi. Więc możemy dowoli tworzyć różne warianty takiej ściany. W tym wypadku użyjemy ją jako ściana szklana, która wycina nam dziurę w naszej ścianie stanu surowego. Jeśli ma opcję w edytuj typ włączoną osadź automatycznie, wtedy będzie wycinała tą dziurę. Czasami Państwo może nie wyciąć tej dziury, więc mówię dlaczego. Przechodzę do zakładki Insert, załaduj rodzinę, wstaw rodzinę, Load Family, przechodzę do drzwi i okna i szukam drzwi, panel ściany osłonowej, następnie ładuję je, to są inne drzwi niż te, które stawialiśmy w ścianie, najeżdżam na panel ściany osłonowej i po najechaniu szukam tabulacją mojego panelu, zaznaczam lewym przyciskiem myszy, odpinam i w momencie odpięcia podmieniam z lewej strony we właściwości typu. Mogę taki usunąć jeden segment, czyli zaznaczam siatkę, tabulacją szukam mojej siatki, następnie tabulacją szukam panelu, odpinam i zmieniam na podwójne drzwi. Jeśli klamki się nie wyświetlają, należy włączyć wysoki tryb wyświetlania na wysoki. Tryb wyświetlania na wysoki. Uszczegóławiamy wyświetlania na wysoki. Na rzucie widzimy, że się pojawiły też drzwi. Zmieniam ich otwieranie na środek. Mogę też podmieniać ściany, więc te ściany, które już mam utworzone, mogę je zaznaczać i zmienić tą prawdopodobnie na ścianę nośną. Może zmienię. Więc w ten sposób projekt mi rośnie, czyli zaznaczam moją ścianę i zmieniam ją na inny typ. To już według Państwa uznania mogę zmieniać dowoli, więc chodzi o to, żeby poznać podstawowe opcje i spróbować się z nimi zmierzyć. Przypominam, że do zaznaczania np. tych paneli ściany osłonowej służą narzędzie głównie tabulacja, czyli najeżdżam na dany element, escape'em wychodzę z zaznaczenia, najeżdżam na dany element myszką i następnie tabulacją szukam, co chciałbym zaznaczyć jeszcze nie zaznaczając tego i jak podświetli mi się na niebiesko element, który chciałbym zaznaczyć, wtedy klikam lewym przyciskiem myszy. Czyli najeżdżam myszką, następnie szukam tabulacji element, który chciałbym zaznaczyć i klikam w momencie, kiedy będę chciał, żeby był zaznaczony. Kontrolem zaznaczam kilka ścian. Widzimy, że te ściany, które są stanem surowym, zaznaczam lewym przyciskiem myszy z kontrolem. I przechodzę do zakładki kopiuj, czyli Ctrl-C, dwie kartki, paste i wklejam je względem wybranych poziomów. I wklejam je w miejscu, w którym mogę tutaj wybrać zakładki. Chciałem je wkleić na fundamenty, więc nie mam poziomu fundamentów, więc muszę zaniechać tej operacji i przejść niżej i skopiować mój poziom tak, abym miał te fundamenty i wtedy będę mógł je skopiować, bo nie miałem poziomu fundamentów. Czyli tworzę nowy poziom, klikając na level 0, kopiuję go w dół. Ikonę mam na czarno, dlatego, ponieważ nie mam utworzonego go w widokach, więc przechodzę do View, Widok, Plan Views, New Floor Plan i w tym momencie mam stworzony i już będzie na niebiesko. Na czarno są te, po których nie da się chodzić, nie da się na nich rysować, więc to są rzuty, po których nie mogę nic rysować, są tylko rzutami, do których mogę dociągać. Mam elewację, na elewacji mogę tworzyć poziomy, do których mogę dociągać lub nie. Przeciągam osie. Jeśli osie nie są przeciągnięte, nie nakładają się na poziom, nie będę mógł do nich zobaczyć na danym widoku. Więc warto jest to tak ustawić, aby nasze osie przesunęły się, przecięły nasz poziom, należy zwrócić na to uwagę. Skopiowałem ściany, które wcześniej zaznaczyłem, wkleiłem względem -1, są trochę za wysokie, więc po skopiowaniu są automatycznie zaznaczone i zmieniamy ich top constraint i base offset na odpowiednie wielkości i kasuję moje okna i drzwi, które się pokopiowały. Więc wiązanie dołu zmieniam na -1 i wiązanie góry na poziom 0 i odsunięcia zmieniam na 0, tak aby nie nachodziły na ściany, które są wyżej. Zasada jest taka, aby tworzyć ściany zawsze co kondygnację. Czyli co kondygnację jest nowa ściana. Od -1 do 0 nowa ściana, od 0 do 1 nowa ściana. Oglądam mój projekt, przypominam scroll i shift. Mogę sobie obracać, przybliżać. Zaznaczam wszystkie ściany na level -1. Przechodzę do filtr,
odfiltrowuję inne elementy, na przykład okna i zmieniam je na ścianę fundamentową, którą wybieram z listy. Czyli fundamentowa Silka E245 i po zmianie odpowiednio jest wyświetlana. Przeciągam na przykład tutaj ścianę, która będzie ścianą podtrzymującą tą u góry. Zmieniam tryb uszczegółowienia na wysoki, tak aby zobaczyć szraf, kasuję niepotrzebne drzwi. Oczywiście jeśli będziemy mieć piwnicy, drzwi będą nam potrzebne, no ale w tym wypadku nie są potrzebne takie drzwi. Przechodzę do zakładki widok, zakres widoku i edytuj zakres widoku i ustawiam cut plane, czyli cięcie na 60 i wysokość na 180, tak aby nie pojawiały mi się drzwi z góry, ponieważ w widoku z góry pojawiły mi się drzwi, które są na pierwszym piętrze. Jeśli zmienię na widok niski tryb uszczegółowienia, zmienia mi się wyświetlanie takiej ściany, ponieważ ma ustawione we właściwościach tak, aby przy niskim uszczegółowieniu coarse pojawiała się, inny szraf się pojawiał. Więc można sobie ustawić czarny, na przykład czerwony, więc odpowiednio można tym manewrować, tak żeby przy niskim trybie uszczegółowienia zmieniała się szraf danej ściany. Przechodzę do zakładki konstrukcja, następnie wybieram ława. Ona jest błędnie w języku polskim trochę przetłumaczona, ponieważ jest też fundament ściana, więc to jest ława, pamiętajmy o tym. Wybieram odpowiednią ławę z typu, z lewym, tym największym przyciskiem w programie, czyli w panelu Properties na samej górze i po kolei klikam na moje ściany, pod którymi chcę, aby była ława. Przypominam, zakładka konstrukcja, fundament i ściana. Czyli to jest tak jakby, ściana jest źle przetłumaczona, to powinna być ława przetłumaczona. Przechodzę też do widoku level -1, poziom -1 i zmieniam offset, czyli dół, odsunięcie dołu na -60, tak abym mógł zobaczyć moje ławy. Tak. I w ten sposób mogę wyświetlić moje ławy, czyli głębokość widoku zmieniłem. Nie bottom, nie odsunięcie dołu, tylko zmieniłem głębokość widoku. Przypominam, że aby nauczyć się programu, należy w nim dość sporo modelować. To nie jest tak, że stworząc jeden projekt z jednego ćwiczenia będziemy już bardzo dużo wiedzieli. Należy przejść te parę wstępnych kroków, które tutaj pokazujemy, tak aby na naszych szkoleniach stacjonarnych o wiele łatwiej się nam z Państwem pracowało, czyli tak abyśmy już ruszyli od części, od zagadnień takich bardziej podstawowych, bardziej nie mówiąc zaawansowanych, takich ponadpodstawowych, tak abyśmy nie uczyli się na zajęciach rysowania osi, elewacji, stropów, tylko już zaczęli modelowanie architektury na wyższym poziomie. Przechodzę do zakładki na -1, na poziomie -1, przechodzę do zakładki strop i przechodząc do zakładki strop klikam na wskaż ścianę, czyli po prawej stronie mamy takie zielone ikonki wskaż ścianę i klikam dookoła mojego budynku i odpowiednio tworzy mi się zakres mojego stropu. Klikając po kolei na ściany, tworzy mi się zakres mojego stropu. Pamiętajmy o tym, że aby strop został stworzony, musi to być jedna zamknięta odpowiednia, tak, zamknięta jedna polilinia. Strop zawsze tworzy się na poziomie, na którym stoimy, czyli byłem na -1 i strop się tworzy na -1. Jestem na level 0 i tworzy się na level 0, czyli stoję na level 0. Strop się tworzy pod poziomem, na którym stoję. Przechodzę do zakładki modelowanie i teren i przechodzę do terenu i tworzę 4 kropki, które mi tworzą zakres mojego terenu. Teren nie będzie wyświetlany na przykład na poziomie 0 czasami, ponieważ jest wyłączony. Widzimy, że stworzyłem przekrój. W zakładce widok, przekrój, stworzyłem przekrój z widoczną ziemią. Mogę ją przesunąć góra-dół, czyli może być niżej, wyżej. Mogę też teren od razu wysokość ustalić na etapie tworzenia już rzędnych punktów, które wcześniej ustalałem. Mogę też przesuwać. Pamiętajmy, że jak zaznaczymy dany element, mogę przesunąć kursor do góry, nie klikając, wpisując 60 cm, zatwierdzając Enterem, mogę przesunąć o 60, czyli nie koniecznie myszką ustalam długość, tylko klikając.
Odpowiednio przechodzę do zakładki architektura, strop i znowu tworzę strop, tworzę obrys na danym poziomie i ten obrys ma odsunięcie 100 od -1. To był strop, który wycina mi teren, czyli w zakładce modelowanie i teren to jest building path, tak zwany. Czyli to jest element, który wycina mi teren, building path. Płyta terenu. To jest narzędzie dość ciekawe, ponieważ wycina mi teren i w momencie, kiedy chcę mieć jakiś nasyp lub wykop, będę mógł go używać do tego, aby dodać trochę ziemi lub odjąć. Oczywiście do pewnego stopnia uszczegółowienia to działa, następnym etapem jest robienie to modelem lokalnym. Przechodzę do poziomu pierwszego i widzimy, że mam podrys z poziomu 0. Podrys jest z lewej strony nazwany underlay podrys i mogę odpowiednio sprawdzić, co jest wyświetlane. Jeśli dam none, nie jest wyświetlany, jeśli dam 1, będzie wyświetlany mój poziom, czyli od 0 do 1 jest widoczne to, co jest na poziomie 1. Ułatwia mi to modelowanie na przykład dachu, czyli klikam na architektura, dach, następnie klikam na linię, boundary line, linia obrysu i następnie klikam na zieloną ikonkę wskaż ścianę i klikam dookoła. Czyli klikam dookoła na elementy, które chcę odpowiednio zadaszyć. Następnie użyłem opcji trim. I dociąłem elementy do siebie, czyli dociągnąłem. TR skrót. Następnie też stworzyłem ściany szczytowe, czyli kliknąłem na poszczególne linie i wyłączyłem im opcję definiuj nachylenie, czyli define slope, wyłączyłem, czyli nie ma obok nich trójkątów. Zobaczmy, że ja je przesuwam także, czyli zaznaczam i przesuwam lub włączam overhang, czyli okap. Okap nie będzie dostępny w momencie, jeśli rysowaliśmy ręcznie linię obrysu naszego dachu. Jeśli włączyłem opcję wskaż ścianę i kliknąłem na ścianę, wtedy okap mam możliwość stworzenia jego, ponieważ obrys dachu wie, że jest odsunięty od danej ściany. Jeśli nie jest tak, to będę musiał przesunąć go ręcznie. Więc możecie Państwo nie mieć opcji okap. Zaznaczam ściany i chcę je dociągnąć do dachu, stworzyć ścianę szczytową, czyli zaznaczam z kontrolem moje ściany. Chciałem zaznaczyć wszystkie, ale mi się nie udało, ponieważ była wyszarzona opcja, bo miałem kilka różnych typów zaznaczonych. Zaznaczam jedną prawym przyciskiem, wybierz wystąpienia widoczne w widoku i zaznaczyłem następnie opcję Attach Top Base u góry Attach Top Base, Modify Wall na pasku i dodałem ją do dachu. Zaznaczyła się też jakaś inna, więc będę ją musiał odpiąć. Wystąpił też błąd, ponieważ były ściany gdzieś w obiekcie, które nie osiągają dachu, a chciały się do nich doczepić, czyli nie są pod dachem stricte, a chciały zostać dopięte tam, więc miało zostać utworzone wiązanie, ale był problem z dowiązaniem, ponieważ nie były pod dachem i się mnie pytał, czy chcę to stworzyć. Następnie tworzę pomieszczenia, czyli chciałbym sprawdzić, ile jest metrów kwadratowych mojego domu, czyli przechodzę do zakładki architektura, później pomieszczenia, czyli rooms i klikam odpowiednio na miejsca, w których chcę, aby stworzyły się takie pomieszczenia. Na razie zostawiam opcje domyślne, ewentualnie można wyłączyć offset na 0 i włączyć upper limit, czyli góra naszego pomieszczenia na 1. Klikam po kolei i automatycznie też tworzą mi się etykiety. Można wyłączyć lub włączyć te etykiety lub skasować je. Etykiety mi mówią o tym, ile jest metrów kwadratowych danego pomieszczenia, czyli wyciągają informacje o danym pomieszczeniu. Pomieszczenie jest niewidoczne, muszę najechać na daną przestrzeń i później poszukać tabulacją tego krzyża, który się pojawia. Jeśli się pojawi ten krzyż, będę mógł zmienić wartości mojego pomieszczenia. Przeszedłem do architektura i później do opcji wskaż linię separacji, tak żeby narysować mój pokój dzienny i oddzielić go od kuchni i przedsionka, który jest wcześniej. Klikam jeszcze raz, czyli widzimy, że w miejscu, gdzie była etykieta, zostało pomieszczenia, a inne są bez pomieszczeń, czyli została wydzielona komunikacja. Tutaj teraz klikam komunikacja, kuchnia i tutaj jest wiatrołap, taki przedsionek, tak? Bez wiatrołapu no jest przedsionek, tak?
Zmieniam skalę, więc widzimy, że etykiety ze względu na skalę się zmieniają, więc w wydruku też będą zmienione. Wcześniej etykiety zmieniłem klikając na 1, wybierz wystąpienie, select all instance, visible in view, albo wybierz elementy widoczne w widoku i mogę zmienić w typie odpowiednią wartość, czyli zmienić odpowiednią wartość typu. Mam różne wgrane, więc mogę sobie odpowiednio zmienić, jak one wyglądają, więc Państwo mogą też spróbować. Przechodzę do jednego z nich, daję edytuj rodzinę i dosunę je może do prawej strony, czyli zaznaczam. Jestem już w edycji rodziny, czyli nie jestem w projekcie, tylko w edycji danej rodziny, czyli etykiety. Ona wyciąga informacje z pokoju, tak? Nie wpisuje wartości w etykietę, tylko wpisuję wartości w pomieszczeniu i potem te etykiety wyciągają informacje o tym pomieszczeniu. Spróbujmy w prosty sposób przeedytować tę etykietę. Jeśli mamy ją skończoną, przechodzę u góry, wczytaj rodzinę do projektu i powinna się załadować, tak? Zmieniam też etykietę wartość pomieszczenia. Oczywiście pamiętajcie o tym, że zmieniam wartość pomieszczenia etykietą. Jeśli skasuję etykietę, czyli to, co teraz mam zaznaczone, ta wartość zostaje. Zostaje wartość w pomieszczeniu. Będę mógł potem na nowo dodać tą etykietę, tak? Czyli wyciągam informacje z mojego projektu. To jest pierwsza i podstawowa teraz sprawa. Wyciąganie informacji, jak zamodeluję, potem wyciągam informacje z mojego modelu. Zaznaczam poszczególne elementy, sprawdzam jeszcze, czy odpowiednio są ponazywane. Jeśli nie mogę kliknąć w coś, escape'em na razie kilka razy wyjść z tego i potem kliknąć raz na etykietę i potem drugi raz na element, który chcę zmienić. Tak jest najłatwiej. Escape'em wychodzimy, klikam raz i potem następnie na element, który chcę zmienić. Tworzę teraz zestawienie. Prawym przyciskiem myszy na zestawienia w przeglądarce projektu. Szukam pomieszczeń. Włączam pomieszczenia, czyli rooms i zaznaczam sobie tak powierzchnię, poziom, kubaturę i numer. Także wykończenie podłogi, czyli floor finish. Area, level, volume, number, floor finish. I odpowiednio ustawiam strzałkami, co chcę po kolei mieć, tak w Excelu kolumny po kolei. Najwyżej to będzie od lewej. Stworzy mi się zestawienie, czyli prawym przyciskiem myszy na zestawienia, klikam na Rooms albo pomieszczenia i tworzę. U góry przechodzę też do zakładki Architektura, Rooms and Area w środku ekranu i zmieniam tak, aby mi się liczyła kubatura, bo będzie not nieobliczono. Nieobliczono będzie napisane, jeśli nie włączę tej opcji. Architektura i po prawej stronie pomieszczenia i tam jest taka lista rozwijana, na dole taki paseczek się pojawia i należy zmienić to. Pod wartością formatting zmieniam odpowiednią opcję, tak jak pokazane na ekranie, więc 2 miejsca po przecinku i daję calculate totals przy volume i area. Następnie sortowanie, przechodzę do sortowania według poziomów, potem następnie według numeru i grand totals, czyli zlicz wszystko. Totals only, czyli pokaże mi tylko końcowy wynik i mam odpowiednie metry kwadratowe i metry sześcienne. Mogę zaznaczyć daną kolumnę, je pościskać. Mogę także wykończenie tutaj wpisać. Jeśli wpiszę to tutaj, też mi się pojawi w pomieszczeniach. Mogę też na rzucie to wpisać. Zobaczmy też, że zestawienie mogę zaznaczać, więc wyciągnąłem kartę na zewnątrz. Odpowiednio sobie zaznaczyłem daną kartę i wyciągnąłem je do okna. Jeśli zaznaczę sobie kilka elementów, one się też podświetlają na rzucie, więc Państwu pokazuję, w jaki sposób to mogę robić, tak? I mogę na przykład kilka zaznaczyć i potem wpisać im, że wykończenie to są panele. Tak samo mogę z innymi, czyli kilka i zmienić wartość kilku elementom, tak? Tak samo z innymi jest. Przechodzę do prawym przyciskiem myszy, klikam na wszystko przy Views, czyli przeglądarkę projektu organizuję. Przechodzę do nowy filtr włączam, grupowanie, sortowanie, następnie rodzina i typ. Sortuj przez poziom związany i malejąco. Od razu włączam ją i daję OK i wtedy mam poziomy po kolei. Czyli klikam prawym przyciskiem myszy na Views u góry w przeglądarce projektu. I wtedy mam odpowiednią kolejność moich poziomów. Klikam prawym przyciskiem myszy i mogę ukryć osie. Hide Elements lub Hide by Category, czyli wszystkie osie lub dany element, czyli prawym przyciskiem myszy ukryj. Pod VV, czyli zarządzaj. Visibility and Graphics, czyli wyświetlanie i grafika. Skrót VV lub VG. Przechodzę do ścian i w kolumnie Cut Patterns daję Override i wpisuję tak, aby to był Solid Fill
i aby na czarno mi wypełniło wszystkie ściany na rzucie. Czyli VV skrót, zakładka Model Categories i następnie Cut Pattern i daję Solid Fill, czyli wypełnienie pełne i czarny kolor. I w ten sposób mam już jakiś zaczątek mojego schematu. Przechodzę też do schematów kolorystycznych. Schemat kolorystyczny włącza się we właściwościach. Schemat kolorystyczny z lewej strony to jest color scheme. Jeśli się nie pojawia, to znaczy, że coś mamy zaznaczone, więc należy wszystko odznaczyć i odpowiednio to użyć. Teraz szybko przeskoczyłem, dlatego się pokolorowało, bo włączyłem, aby była kategoria pomieszczenia, rooms i zaznaczyłem ze względu na nazwę pokoloruj i kliknąłem OK i w ten sposób stworzył mi się rzut z pokolorowanymi pomieszczeniami. Przechodzę do arkusze, prawym przyciskiem myszy Sheets i tworzy mi się nowy arkusz z przygotowaną tabelką. Przenazywam sobie mój powielony level 0 na level 0 concept, przesuwam go, lewym przyciskiem myszy przesuwam, jeśli 2 razy kliknę, wejdę do środka i będę mógł zmieniać właściwości już wrzutu, czyli jestem w rzucie tak jakby, czyli to jest jakby rzutnia, jestem w rzucie w środku, mogę zmieniać, tak, ramkę kadrującą włączyłem, crop view, crop region view i odpowiednio dosuwam do danego miejsca, w którym chcę, żeby był umieszczony. Przesuwam także level 0, czyli mój szkic taki z dokumentacją. Czyli przesuwam lewym przyciskiem myszy raz klikając. Mogę także przesunąć odpowiednio tak, aby było na równi. Klikając 2 razy przyciskiem myszy wchodzę do tego rzutu i znowu włączam crop view, czyli przytnij widok. Przycinam mój widok, przycinam moje znaczniki elewacji. Czyli odpowiednio niebieskimi punktami dociągam moją ramkę. Jeśli to zrobiłem, odklikuję 2 razy przyciskiem myszy, klikam raz na element, który mi pokazuje mój rzut i z lewej strony wybieram opcję bez tytułu, tak aby nie pokazywał mi się tytuł, którego na razie nie potrzebuję. Mogę je zmienić miejscami, na przykład poprzesuwać, to już według Państwa uznania, ale możecie je odpowiednio ustawić. Przechodzę też do zakładki przeglądarka projektu i przesuwam na przykład elewację południową, czyli przeciągam metodą przyciągnij i upuść i powtarzam tą samą czynność. Wchodzę 2 razy do elewacji, włączam przytnij ramkę, przytnij widok, włącz przycięcie, dosuwam i włączam opcję bez tytułu, jeszcze przesuwam narzędziem przesuń, wyłączyłem constrain, tak abym mógł przesuwać sobie do woli i przechodzę do zakładki edytuj typ i wyznaczam taki typ, który nie ma tytułu. Mogę też do elewacji wejść, zmienić jej kolory na przykład, zmienić jej skalę. Przechodzę 2 razy do mojej elewacji i pewnie zmienię sobie teraz sposób wyświetlania. Mogę też włączyć cienie, więc mam dużo różnych możliwości wyświetlania mojej grafiki. Przeszedłem też do modelowania i teren i włączyłem tam opcję, żeby mi pokazywał teren. Teren mi się nie chce pokazać, a chciałem, żeby był widoczny, bo to jest elewacja, więc może fajnie gdyby była razem z terenem. Teraz szukam tej opcji, gdzie było wyświetlanie tego terenu. Przeszedłem 2 razy do elewacji i następnie przesunąłem tę elewację, czyli ona była tak jakby przed budynkiem, przed terenem, więc teren się nie pojawiał, bo elewacja była przed terenem, teren był bliżej, tak? Bo elewacja to też jest taki element, który tnie. I w ten sposób, jak dosunąłem moją elewację, ona już się pojawia z terenem. Włączyłem cienie na dole i włączę shaded tryb cieniowany, tak aby w kolorze pokazać mój budynek. Mogę też zmienić w opcjach wyświetlania grafiki, na przykład włączyć tło, czyli background gradient i pojawia mi się tło, które umożliwi mi później pokazanie ciekawej może koncepcji. Więc chciałbym, żeby Państwo też poćwiczyli różne sposoby wyświetlania, ponieważ na szkoleniu, które będziemy z Państwem prowadzić, będziemy chcieli, aby każdy z Was kończył dany dzień lub dane zagadnienie arkuszem lub prezentacją obszerniejszą, arkuszem, na którym będziecie ustawiać różne
opcje i pokazywać nam, że dany temat jest skończony i Państwo go przerobili, więc warto też nauczyć się pokazywać projekt, tak? Czyli ustawiać odpowiednie grubości linii, wyświetlenia, tak aby później zaprezentować. Przechodzę do zakładki widok u góry i tworzę widok z kamery, klikam na kamerę, potem klikam na rzucie skąd dokąd patrzę. Nie pojawia mi się cały budynek, ponieważ mam włączoną opcję, żeby kasował mi tak jakby elementy już po danej odległości od kamery, więc wyłączyłem Far Clip Active, czyli dalekie przecięcie aktywne wyłączyłem. Odpowiednią ramką kadrującą mogę sobie to dosuwać. Kamera jest widoczna na 3D, ponieważ mam ją zaznaczoną. Czyli jeśli mam zaznaczoną tą ramkę po lewej stronie ekranu i jest na niebiesko, wtedy kamera jest widoczna na widoku 3D i mogę odpowiednio sobie nią sterować. Czyli ją przycinam, włączam cieniowany widok. Włączyłem też z lewej strony wcześniej, żeby wysokość oka i celu była na tej samej wysokości po tych różnych zmianach. Najlepiej jest to ustawić, czyli oko i cel, żeby było na tej samej wysokości, ponieważ piony będą proste. No i jak wcześniej z 3 poprzednimi rysunkami i zestawieniem przesuwam mój widok 3D na arkusz i w ten sposób będę mógł, to nie ten widok, ten drugi, przesuwam mój widok z kamery i będę mógł go tutaj pokazać i wyłączam pewnie też bez tytułu, włączam w edytuj typ. Żeby zmienić jego wielkość, przechodzę u góry na size crop i włączam na dole scale i ustalam wielkość. Pamiętamy, żeby włączyć skala. Skala, zablokowane proporcje w opcjach size crop, czyli zaznaczam widok z kamery i w opcjach size crop, czyli przytnij widok, odpowiednio ustawiam skala i wtedy zmieniam wielkość, ponieważ jeśli tego nie zmienię, nie zmieni mi się wielkość, tylko ramka. Przy innych widokach zmieniam wielkość danego widoku skalą, tak? Przy widoku z kamery muszę zablokowane proporcje włączyć. Skala, zablokowane proporcje u góry w przytnij widok. Czyli zaznaczam widok z kamery, przytnij widok i następnie mam możliwość zmiany. Ustawiam dane elementy na arkuszu, mogę strzałkami je ruszać. Mogę także dodać przekrój, czyli ustawiłem przekrój i wstawiłem go jeszcze do mojego budynku, czyli widzimy, że narysowałem dość spory, obszerny zakres i teraz mogę go w różny sposób pokazywać, czy przykrojem, czy widokiem w 3D, czy elewacją, więc mam dość sporo różnych możliwości prezentowania teraz mojego projektu. To jest jeden projekt, jeden model, w który w różny sposób mogę zaprezentować. Jeśli odpowiednio dodałem parametry, to potem mogę też filtrować, nadpisywać widoczności. Widzimy, że tutaj też nadpisuję kolorystykę na przykład ścian, czyli cut pattern i tutaj daję wypełnienie pełne na zielono w moim przekroju, czyli wszedłem 2 razy w przekrój. Potem te opcje używam, możecie Państwo spróbować, czyli wejść 2 razy w przekrój lub w przeglądarce projektu spróbować to utworzyć. I odpowiednio wybieram dane pozycje, czyli ściany i stropy, koloruję stropy na czerwono, ściany na zielono, dach na niebiesko i w ten sposób mi się podświetlił mój przekrój. Włączyłem także cienie. Jak już wcześniej wspominałem, zapraszamy też do naszych innych wideoporadników, które znajdują się na naszym kanale na YouTube. Dotyczą instalacji, dotyczą zakresu widoków, dotyczą tworzenia budynku wielorodzinnego, instalacji, więźby, konstrukcji, więc jest dużo różnych filmów, które umożliwiają Państwu tworzenie własnych projektów w programie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym wideoporadniku oraz na naszej platformie Blender Learningowej bimedu.pl/kursy pauza online.